Witam Was serdecznie na moim kanale. Strasznie fajnie, że znowu wpadliście. Naprawdę bardzo się cieszę, że ostatni filmik z 5 narzędziami tak dobrze się przyjął. To chyba był jeden z najlepiej oglądanych filmików na moim kanale w tym miesiącu, także ewidentnie widzę, że Wam się to podoba i chcecie tego więcej. Co świetnie się składa, ponieważ ja takich pomysłów na filmiki po 5 rzeczy mam naprawdę masę w głowie. Uważam, że to jest fajny format, nieprzetłaczający, mogę spokojnie Wam opowiedzieć o tych 5 rzeczach, skupić się na nich, a jeżeli mam jakieś konkretne, dalsze pomysły, to zrobimy po prostu część drugą i też będzie dobrze. Jak zwykle zachęcam Was do przeglądania moich Facebooków, Twitterów, Instagramów, nie wiem, Patronite'ów, YouTube'ów, żebyście byli właśnie na bieżąco z tym, co robię. A dzisiaj przechodzimy do tematu, który obiecywałam Wam w ostatnim filmiku, czyli do peruk. W stylizacji peruk przeszłam naprawdę długą drogę. Słuchajcie, kiedy zaczynałam robić stroje, ogólnie zaczynałam od swoich własnych włosów, w tym jeszcze miałam długie, ładne i brązowe, gdzieś tam może Wam wrzucę tutaj gdzieś zdjęcie mojego kostiumu Zeldy, w których używałam własnych włosów. Potem przeszłam do używania takich zwykłych peruk od Chińczyka, prosto z paczki, czyli żadnego przycinania grzywki, żadnej stylizacji, jakiegoś sprayu do włosów, nic, po prostu czysta, surowa peruka. I to też nie było zbyt dobre, ponieważ no takie włosie no zazwyczaj jest właśnie nudne, bez żadnej objętości, no i niby jest kolorem podobny do naszej postaci, ale nie do końca wygląda tak, jak powinno wyglądać. W tym momencie nie wyobrażam sobie założenia peruki bez poprzedniej stylizacji do żadnego mojego stroju. Po prostu uważam, że takie peruki z paczki no, nie wyglądają dobrze, a dobrze zrobiona peruka może naprawdę zrobić lub zniszczyć kostium. Jeżeli mogę Wam coś doradzić, to słuchajcie, zawsze uważnie przestudiujcie rewkę, obrazek referencyjny. Sprawdźcie, jak Wasza postać wygląda, w którą stronę ma grzywkę, gdzie te włosy się układają, czy są podkręcone, czy proste, czy trzeba podciąć tą grzywkę, żeby też dobrze wyglądała na Waszym czole, ponieważ no, postać narysowana ma inne proporcje niż nasza twarz. Oczywiście nie spodziewam się, że żadne z nas, a przynajmniej większość społeczeństwa, bo są takie osoby, które radzą sobie same bez udziału fryzjera, będą w stanie podciąć swoje peruki na samych sobie do lustra. No to jest dla mnie w ogóle inny poziom, inny kosmos, także gratuluję wszystkim, którzy radzą sobie z własnymi grzywkami. Ja dziękuję, ja wolę fryzjera, miałam 4 lata, obcięłam się kiedyś na łosu, także to był znak, żeby nie brać się za włosy. No ale dla takich osób jak my, które wolą właśnie zrobić to na kimś albo na czymś, mam rozwiązanie. Więc pierwszą rzeczą, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, będą głowy do peruk. Według mnie to chyba jedno z najbardziej przydatnych narzędzi do stylizowania wszystkich peruk. Jest bardzo przydatne, jedynie co musimy zrobić to zamocować ją gdzieś na jakiejś powierzchni, na przykład stołku czy na jakiejś podstawce i następnie nakładamy perukę na taką głowę, przypinamy ją szpilkami i możemy ją po prostu już wtedy układać. I chyba już przeszłam przez wszystkie rodzaje takich głów do stylizacji. Zaczynałam oczywiście od zwykłej sterpionowej głowy, którą możecie kupić i u Chińczyka, i na AliExpress, one kosztują grosze. Są bardzo lekkie, świetne właśnie do przewożenia peruk w jakichś paczkach, czy wysyłania ich jako komisza. One ogólnie kosztują grosze, no i też szybko się niszczą. Także no, poszłam troszkę o krok dalej. Poziom wyżej dla mnie to były takie głowy od manekinów. Wiecie, takie plastikowe, jak na wystawach, w sklepach. One są bardzo fajne, wytrzymałe. Osobiście miałam taką jedną, którą chyba wszyscy już znają, jeżeli oglądają moje posty na perukarni. Mój Voldemort bez nosa. Znalazłam ją na śmietniku. Nie powinniście się z niej śmiać. Ona potrzebowała miłości. No. I świetnie mi służyła. Przez wiele lat świetnie mi służyła i ogólnie bardzo ją lubię. Takie głowy nie kosztują zbyt dużo, one są zazwyczaj w cenie od 15 do 20 zł. Można je kupić w sklepach do wyposażeń właśnie sklepów, tam gdzie są inne manekiny, czy jakieś ręce, czy części ciała do ekspozycji różnych przedmiotów, zwłaszcza w sklepach odzieżowych. Ważne jest, jeżeli kupić taką już głowę, żebyście zaopatrzyli się w głowę o płci męskiej. Zwyczajnie kobiece głowy są naprawdę bardzo małe, wydaje mi się o wiele mniejsze niż normalne ludzkie głowy. To również tyczy się wszystkich manekinów i rozmiarów, także no ale to może inny filmik. Także jeżeli szukacie głów pod właśnie Wasze normalne, ludzkie, realistyczne wymiary, polecam głowy męskie. No i takie główki można kupić i z nich normalnie korzystać. Jej jedyną i bardzo poważną wadą jest fakt, że po prostu jest plastikowa, więc żadne szpilki czy cokolwiek, czym chcecie zamocować swoją perukę do głowy, no nie przejdzie przez twardy plastik i będziecie musieli wywiercić tam jakieś dziurki. Ja w swojej zrobiłam dziurkę na czubku głowy, przez co przybijałam albo szpilkę, albo nie wiem, jakiś wkręt, jeżeli peruka była naprawdę ciężka. No co nie zmienia faktu, że to był tylko jeden punkt trzymania peruki, przez to no jakby nie mogłam jej naciągnąć w różnych miejscach, często mi się troszkę jakby ześlizgiwała z tego śliskiego plastiku, więc no to jest dobra opcja, lepsza na pewno niż sterpian, który Wam się rozpadnie po 5-6 peruce, no ale ciągle nie jest idealna. Po paru latach używania tej plastikowej głowy stwierdziłam, że no już ten jeden punkt zaczepienia do peruki trochę mi przeszkadza, jest niewygodny i poszłam o poziom wyżej i w tym momencie zaopatrzyłam się w taką właśnie perukę już profesjonalną
dla osób, które zajmują się właśnie perukarstwem. Taką głowę możecie kupić naprawdę przy różnych rozmiarach, więc to jest bardzo fajna opcja dla osób, które mają duże głowy, którzy potrzebują właśnie większej powierzchni. Możecie sobie zmierzyć własny obwód waszej głowy i potem dopasować ją do tego, co podaje sprzedawca. Moja głowa jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. W środku ma jakiś styropian, który nie do końca wiem, czy to jest styropian, czy jakiś inny gąbkowy materiał, ale jest bardzo wytrzymały, twardszy niż te wszystkie styropiany, z którymi pracowałam wcześniej. Okala je taka właśnie powłoczka z jakiegoś naturalnego materiału, wydaje mi się, że to jest jakiś len. I co jest super w tej głowie, że przez każde miejsce, na niej, nawet na szyi, możecie przyprowadzić właśnie szpilkę, która przytrzyma Wam siatkę peruki. No i w ten sposób możecie w każdym miejscu ją przypiąć i będziecie pewni, że będzie Wam się bardzo wygodnie na niej pracować. Taka głowa również będzie troszkę droższa niż inne poprzednie głowy, o których mówiłam. Ja moją kupiłam na Gearbestie za 90 zł. No jest to troszkę więcej pieniędzy, ale wydaje mi się, że to jest jakby taka inwestycja w wiele lat pracowania z perukami. Ogólnie o Gearbestie i o tej też głowie zrobiłam filmik, jest gdzieś, nie wiem, może dam Wam kartę, albo gdzieś będzie na moim kanale, także zapraszam Was serdecznie. No i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o głowy. W tym momencie powinniśmy już mieć naszą perukę zamocowaną na głowie. No i teraz co z tym fantem robimy? Zazwyczaj, kiedy takie peruki nam przychodzą świeżo od sprzedawców, mają one bardzo długie grzywki. No jest to coś, wydaje mi się, też dobrego, jeżeli chodzi o peruki, ponieważ jeżeli mamy dłuższą grzywkę, możemy ją zawsze skrócić, możemy ją dobrze przymocować, będzie ona zakrywać wszystkie włosy, które nam wychodzą, ponieważ no, każdy człowiek jest inny, ma wyższe, niższe czoło. No zazwyczaj, jeżeli przynajmniej chodzi o mnie, te grzywki muszę osobiście sama skracać. Zaczynałam oczywiście od takich zwykłych, ostrych nożyczek, no ale to cięcie no niestety nie było zbyt czyste, oczywiście były takie, wiecie, takie proste, brzydkie mazie. Potem znalazłam nożyczki fryzjerskie, które mają takie ząbki i pomagają, żeby ta linia cięcia była bardziej naturalna, nie taka, wiecie, jak od garnka. No ale ostatnio w ogóle znalazłam taki filmik od cosplayerki, nazywa się ona Zon Zombie, gdzieś Wam tutaj link dam do niej w opisie. I ona pokazała mi narzędzie, które naprawdę zmieniło moje życie, jeżeli chodzi o stylizację peruk. I ona pokazała na filmiku to słuchajcie. I teraz pewnie zapytacie, Czapi, ale co to kurde jest? To jest grzebyk. Po co mi grzebyk do ścinania peruki? Aha, tu Cię ma, mój drogi widzu, to nie jest tylko grzebyk. Znaczy, to jest grzebyk z jednej strony, no dobra, ale po lewej stronie tego grzebienia są żeleczki, które są schowane w właśnie tej plastikowej obudowie grzebienia. I dzięki temu, że te żeletki właśnie oczywiście można je wyciągać spokojnie, wymieniać, jeżeli się stępią, czyścić. Ogólnie te żeletki są schowane w takim właśnie plastikowym grzebieniu, przez co możecie przeczesywać grzywkę i jakby od razu ścinać ją na długość. To jest super sprawa, ponieważ wygląda to bardzo naturalnie. Nie jest to jakby mocne, proste cięcie jak nożyczkami, tylko właśnie powolutku wyczesujemy te włosy, które nam się nie podobają. Możemy je lekko jakby trimować, to chyba tak się mówi. I w ten sposób ta linia cięcia jest bardzo naturalna. No ja w tym momencie sobie nie wyobrażam robienia peruki bez czegoś takiego. To jest jedyne narzędzie, którym w tym momencie tnę w ogóle peruki, nawet na długość. Wolę sobie już więcej czasu poświęcić na mazianie tym grzebyczko-żyletką na długość tych włosów, niż kurde obciachać wszystko nożyczkami, a potem mieć problem, bo nie mogę tej linii włosów wyrównać. Naprawdę to jest super sprawa, jest bardzo tanie. Kupiłam ją na AliExpress za bodajże chyba 10 zł. Postaram się Wam jakiś link tutaj wrzucić gdzieś w opisie, jeżeli oczywiście znajdę tą aukcję. I naprawdę to zmieniło moje życie. Mam tego parę w domu, zawsze używam tych wszystkich peruk. Świetnie, polecam w ogóle. Miłość. Moje odkrycie tamtego roku. Peruka rozłożona, grzywka przecięta, ale załóżmy jeszcze, że taka peruka była wcześniej na przykład noszona przez kogoś. Jest z drugiej ręki, jest lekko skołtuniona, macie ogólnie problem z czesaniem tej peruki. Co w takim momencie ja sama używam? W takich sytuacjach pamiętajcie, żeby nigdy, przenigdy nie próbować tę perukę rozczesać na siłę. To nie ma szans, to nie wyjdzie. Peruka się zniszczy, włosie się jeszcze bardziej skołtuni. Wam ta szczotka w ogóle może utknąć w tych włosach i będzie koniec, nie wyciągnięcie jej i będzie trzeba po prostu perukę obcinać. No a to już jest po prostu najgorszy scenariusz. To co możecie zrobić i osobiście szczerze Wam serdecznie polecam, to jest używanie jakichś jedwabiów, czy ogólnie czegoś, co zmiękczy włosy przed rozczesywaniem peruki. To co ja używam to na przykład taki jedwab do włosów, zwykły, najzwyklejszy, słuchajcie, do kupienia w każdej drogerii. Ja mam taki stary z Avonu, dostałam go jakieś parę lat temu, więc boję się go używać na moje włosy, bo wydaje mi się, że jest przeterminowany. Ale to nie ma problemu, żeby używać go na przykład właśnie na peruki. Nakładam go troszeczkę na jakiś właśnie grzebień, na szczotkę, no i spokojnie wczesuję go od dołu. Zawsze pamiętajcie, żeby czesać włosy i peruki od dołu do góry, no i w taki sposób właśnie rozczesuję te najgorsze, najbrzydsze kołtuny.
Ewentualnie, jeżeli peruka jest tylko troszkę zmierzwiona, nie ma tam jakiejś naprawdę, nie wiem, tornada z włosów, polecam Wam takie zwykłe odżywki w sprayu, to jest ze Schwarzkopu Bliskór. Ja go używam właśnie do też własnych moich włosów, a przy okazji jak peruka jest właśnie lekko skotuniona, albo po prostu chcę, żeby też ładnie pachniała, troszkę ją tam właśnie psikam, rozczesuję i w ogóle jakby jakość pracy z tą peruką jest o wiele lepsza, jest Wam o wiele bardziej wygodnie z nią pracować, ją czesać i ogólnie stylizować. Takie produkty są naprawdę strasznie tanie. Nie pamiętam ile kosztował ten Niedwa, podejrzewam, że paręnaście, parędziesiąt złotych maksymalnie, 20-30. I taka odżywka również kosztowała mnie chyba około 20 zł, tam gdzieś w Rossmanie ją kupiłam. Więc wydaje mi się, to nie jest dużo, oczywiście też możecie je używać na własne włosy, więc profit w dwie strony. Wydaje mi się, że warto w takie rzeczy właśnie zainwestować i przydają się do rozczesywania najgorszych peruk. No dobra, czyli co? Przemęczyliśmy się już z tym, żeby tą perukę obciąć. Jest ładnie obcięta i na długość, i grzywka jest super. Również ją wyczesaliście, pięknie pachnie, jest po prostu gotowa do tego, żeby już ją założyć na konwent. Słuchajcie, trzeba zrobić coś, co wydaje mi się jest niezbędne, a to do tego, żeby peruka wyglądała naprawdę dobrze przez cały dzień. By utrzymać perukę w takim stanie, jaki chcecie przez cały dzień konwentu, naprawdę będziecie potrzebować dobrego produktu. No i wiem, że w Polsce są różne lakiery do włosów, są takie, które bardzo słabo trzymają, są takie, które są jakieś super, ekstra, hiper, w ogóle przez 3 dni możecie spać w tych włosach, one wytrzymają! Bullshit, no dobra! Są takie produkty i okej, możecie ich używać, ale ja sobie się chciałam polecić jeden konkretny, który wydaje mi się, że jest świetny. Ten lakier spadł nam z nieba. Powiedział, słuchajcie cosplayerzy, nie męczcie się już z tymi perukami, ja dam radę, ja wam radę, słuchajcie. I on kurde daje radę. To jest Got To Be od Schwarzkopu i to jest chyba jeden z najlepszych lakierów do peruk, które kiedykolwiek używałam. Oczywiście do waszych własnych włosów również możecie używać, ale ten lakier naprawdę super, ekstra mocno trzyma. Ja robię z nim wszystkie właśnie jakieś spajki, jakieś odstające elementy, coś co po prostu ma być tak twarde, że tego po prostu nic nie rozwali. Lakier ten jest bardzo wydajny. Ja sama nakładam tak ze 2-3 warstwy tego lakieru na gotowe peruki, znaczy na jakieś spajki, czy coś, co chcę, żeby właśnie było bardzo, bardzo usztywnione. Oczywiście możecie nałożyć więcej tego lakieru, no ale wydaje mi się, że no, im więcej warstw, tym więcej tego takiego białego nalotu na włosach, który ewidentnie pokazuje, że tam jest lakier. No i to też to się rzuca w oczy, zwłaszcza właśnie przy jakichś zdjęciach, czy coś. No niestety nie są do kupienia w Polsce. To jest jego największa i wydaje mi się jedyna wada. Musicie go sprowadzać z internetu lub kupić go za granicą. Wiem, że jest na Allegro, mają tam jakąś wysoką marżę na ten lakier, no ale jednak jest on już w Polsce, także nie musicie czekać jakoś super długo na przesyłkę, czy aż go tam sprowadzicie z jakiegoś wyjazdu. Ja sama kupiłam ostatnio parę puszek na Gamescomie, ten nawet jest niemiecki, więc raczej to jest ten. Po prostu leżą, czekają na lepsze czasy, no i po prostu zużywam je po kolei i no wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna inwestycja. To jest coś, co naprawdę Wam się przyda do każdej peruki. No pewnie, że tam po 10 godzinach konwentu ta peruka już będzie nie domagać, no to jest to oczywiście moim zdaniem normalne. Zwłaszcza jeżeli jakieś elementy są ciężkie i grawitacja po prostu ściąga je w dół. Ale jeżeli chodzi o grzywki, o jakieś spajki, coś co powinno być w jakimś konkretnym kształcie i jest dość lekkie, to ten spray jest niezawodny. A skoro wspomniałam już o ciężkich perukach, to ostatnią rzeczą, którą chcę Wam dzisiaj pokazać i o której powiedzieć, jest coś, co pomaga mi takie peruki właśnie trzymać na głowie. Nie ma chyba nic gorszego, kiedy Wasz kostium nie chce się trzymać ciała. To chyba najgorszy scenariusz, kiedy idziecie po konwencie i Wasza peruka po prostu się spływa z głowy, widać Waszą siatkę od peruki, widać Wasze włosy, no to jest coś strasznego. Chyba najgorszym, najbardziej tragicznym momentem jest fakt, kiedy taka peruka spada Wam z głowy na scenie podczas występu. Za każdym razem, kiedy jestem świadkiem takiej sytuacji podczas konkursu cosplay, no po prostu mam łzy w oczach, bo wiem, jak paskudnie i strasznie musi się czuć ta osoba, która właśnie jest na scenie. Są dwie rzeczy, które mogę Wam doradzić w takiej sytuacji. Jeżeli już ta peruka Wam z głowy spada, zwłaszcza na występie, to po prostu weźcie ją, zedrzyjcie z tej głowy, rzućcie ją na bok i dokończcie prezentację. Myślę, że jury zrozumie i nawet wydaje mi się osobiście, że będzie z Was dumne, że potrafiliście się tej sytuacji jakby pozbyć i nie przeszkadzała Wam ona w dalszej części występu na scenie. A druga opcja to jest prewencja i działanie przeciwko takim sytuacjom. Dzięki czemuś, co może nam taką perukę utrzymać na głowie naprawdę dobrze i stabilnie. A to jest coś, co używam już od dawna i jest bardzo prostą sprawą. Są to takie zwykłe grzebyki. Chyba nie jestem w stanie zliczyć, ile razy taki grzebek uratował mi życie na konwencie. Naprawdę jest tak niepozorny, a całkowicie zmienia Wasz komfort noszenia peruki. Taki grzebek można wszyć lub przykleić do wewnętrznej strony peruki, tuż przy czole. Zazwyczaj używam czoła, czy po prostu boków mojej głowy. I taki grzebek po prostu, gdy już jest przymocowany do wewnętrznej strony Waszych peruk, możecie wsunąć na Wasze własne włosy, przez co one trzymają się w miejscu.
Tym sposobem Wasza peruka będzie trzymać się w miejscu na Waszej głowie. Musicie tylko pamiętać o tym, że jeżeli peruka jest naprawdę bardzo ciężka, to musicie wygodnie ułożyć ten grzebek, tak żeby on Was nie ciągnął za te włosy, ponieważ no oczywiście, oprócz tego, że to po prostu będzie Was boleć, będzie niewygodne, to również mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że możecie stracić po prostu własne włosy. Nie no, ale spokojnie, to oczywiście jest bardzo ekstremalny przypadek, nie bójcie się. To raczej była moja głupota. To był pierwszy raz, kiedy używałam takich grzebeków do noszenia bardzo ciężkich peruk. Miałam wtedy na sobie perukę Soraki. Jeżeli ktoś kojarzy tą postać, to jest driada, która ma po prostu włosy do kostek. Ja tam miałam 3 czy 4 peruki wszyte w tą jedną perukę. Była strasznie, strasznie ciężka. No i oczywiście nie było szans, żeby ta peruka trzymała mi się na głowie, tylko przy wsówkach. Zamontowałam wtedy w tej peruce taki jeden, wydaje mi się nawet połowę tego grzebeka w jednym miejscu, gdzieś na czubku głowy. No i słuchajcie, no oczywiście trochę bolało, ale uznałam, że co mi tam przeszkadza, trochę poboli, ale kostium się będzie fajnie trzymał. No i oczywiście trzymał się świetnie, byłam bardzo zadowolona z tej techniki, ale potem, gdy ściągnęłam tą perukę, miałam na głowie taki guzek, strasznie mnie bolało po prostu w tym miejscu, gdzie grzebek był włożony w moje włosy. No i niestety po jakimś czasie zaczęłam gubić włosy z tego guzka. No i w taki sposób skończyłam z małym łysym plackiem na czubku głowy. Dzięki Bogu byłam w miejscu, gdzie faktycznie miałam tą grzywkę moją i mogłam ją lekko do tyłu zaczesać, także wydaje mi się, że nikt, dopóki komuś oczywiście o tym nie powiedziałam, nie kapnął się, że mam taki łysy placek, więc jakoś mi to uszło. Mam krótkie włosy, także szybko mi dorosły do tej długości, którą potrzebowałam. No ale miałam nauczkę na przyszłość i od tej pory zawsze stosuję szerokie grzebyki, które rozkładają właśnie tą siłę, tą grawitację, która ściągnie Wam tą perukę w dół na całą głowę. Również dobrze ją rozłożyć właśnie trochę z przodu, troszkę po bokach, może troszkę z tyłu, tak żeby właśnie ta peruka Was nie ciągnęła. No i to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o stylizację peruk, a przynajmniej jeżeli chodzi o 5 rzeczy do stylizacji peruk. Oczywiście jest więcej narzędzi i przedmiotów, które byłyby świetne do układania włosów, ale może zrobię część drugą, jeżeli ktoś będzie dalej zainteresowany takimi filmikami. Na razie to jest 5 najbardziej potrzebnych przedmiotów, które ja używam do stylizowania peruk do cosplayu. Tak się dzisiaj zgadałam, a tak patrzę po moich półkach w pokoju i widzę, że jest naprawdę jeszcze tyle rzeczy, które mogłabym Wam pokazać. No to co, musimy robić kolejne filmy! Innej opcji nie widzę. Mam naprawdę szczerą nadzieję, że filmiki takie jak dzisiaj są dla Was przydatne. Po prostu chciałabym, żeby ta moja wiedza, którą zebrałam przez te 9 lat robienia strojów, można było ją wsadzić w taką wielką pigułkę, każdy film to jest właśnie jedna pigułka, dać ją Wam i patrzeć, jakie fajne, super ekstra rzeczy możecie zrobić. Nie będę przed Wami ukrywać, że naprawdę w każdy taki filmik wchodzi masa pracy. Także każda łapka, każdy komentarz, każdy sub bardzo mi pomaga, bardzo mnie motywuje i bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Z tej strony możecie zobaczyć inne moje filmiki, a z tej zachęcam Was do subskrypcji lub zostania patronem na Patronite. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia następnym razem. Pa, buźka!